Spałem. Obudził mnie pager. Usłyszałem o wypadku w Paryżu. Dodie nie żyje. Diana ranna w szpitalu. Usłyszałem o tym w radiu. Poszedłem włączyć telewizor i wraz z całym narodem patrzyłem jak zahipnotyzowany. Doskonale to pamiętam. Gdy odeszła, wszyscy to odczuliśmy. Spałam. Jeden z redaktorów zadzwonił, informując, że Diana miała wypadek. Gdy zginęła, jakby zgasło dla nas światło, którego nigdy dotąd nie mieliśmy i już nie będziemy mieć. Po jej śmierci brytyjska prasa czuła wstyd, żal i przerażenie, ponieważ czuła, że sama poniekąd do tego doprowadziła. Księżna Diana. Życie po śmierci. Było jeszcze ciemno, gdy jechałam do pracy, a pod pałacem Buckingham już czuwał milczący tłum. Moja żona, bardzo rozważna osoba, powiedziała mi, żebym nie przeginał. Miałem być spokojny, cichy i opanowany w każdej rozmowie. Uznałem, że to rozsądne. Potem z samego rana oglądała przemówienie Tony'ego Blaira w telewizji. Spojrzała na mnie, gdy wychodziłem i dodała, że nie wolno mi przegiąć. Blair zmienił zasady w momencie, gdy nazwał ją księżną ludu. Widzieli w niej jedną z nich. Była księżną ludu i pozostanie nią w naszych sercach i pamięci. How she will remain in our hearts and in our memories. Nikt nie ustalił, żeby ją tak nazywać. Księżna ludu po prostu przeszła do użycia w charakterze hasła, które zwykło się utożsamiać z całą tą sprawą. Wszystkim się spodobało. Przemówienie Tony'ego Blaira, gdy usłyszał wieści o Dianie, było absolutnie doskonałe. To on stworzył określenie księżna ludu, które w pełni opisywało to, co ludzie czuli wobec niej. Tego rodzaju wyrażenia mają duży wpływ na ludzi. Trafiają w sedno. Początkowo panowała duża wrogość wobec mediów. Zwłaszcza tabloidy były obwiniane o przyczynienie się do jej śmierci. Kupowaliśmy zdjęcia fotoreporterów, którzy ją prześladowali. Część prasy zapewne czuła się winna, być może nawet odpowiedzialna za to, co się stało. Sposób, w jaki paparazzi ścigali ją do samej śmierci, uznano z góry za haniebny. Brat Diany, Charles Spencer, nazwał ją najbardziej ściganą kobietą na świecie. Nie było wątpliwości, że w tym czasie szukała nowego kierunku w swoim życiu. Mówiła o ucieczce z Anglii, głównie z powodu nękających ją dziennikarzy.
Nie sądzę, by rozumiała, dlaczego jej szczerze dobre intencje były wyśmiewane przez media. Ironiczne jest również to, że dziewczyna, której dano imię starożytnej bogini łowów, stała się najbardziej ściganą osobą naszej epoki. W rzeczywistości ludzie czuli żal, nie gniew. Było w tym sporo gniewu, ale było też dużo żalu, którego skala wykraczała poza to, co można sobie wyobrazić. Czy był to prawdziwy żal, jaki odczuwa się po śmierci własnej matki lub siostry, to już inna sprawa. To wszystko było naprawdę bliskie histerii. Ludzie niepochlebnie komentowali zachowanie królowej. Momentami ich reakcje były bardzo nieprzyjemne. Zawsze uważałem, że to trochę niesprawiedliwe. Monarchia opiera się na zasadach. Są one sztywno ustalone i nawet królowa musi ich przestrzegać. Nie można więc opuścić flagi do połowy masztu dla kogoś, kto nie jest członkiem rodziny królewskiej. Choć dziś wydaje się nam to głupie. We now think now how stupid. Got that wrong, didn't you? Of course we do. And it's easy to do that sort of being clever in hindsight. Nieopuszczenie flagi w pałacu Buckingham zaniepokoiło wiele osób, a nieobecność rodziny królewskiej, która pozostała w Balmoral, wprawiała w konsternację. Pamiętajmy, że to przecież rodzina. Synowie Diany byli w Balmoral. Królowa i książę Filip myśleli wtedy tylko o chłopcach, którzy stracili matkę. William powiedział podczas wywiadu, że kiedy byli w Balmoral, a my w Londynie wiedzieliśmy o tym, byli chronieni przed tym, co działo się w stolicy. Wiedzieli, że poruszenie było ogromne. Jednak William był naprawdę zszokowany, gdy zszedł na dół i zobaczył miliony kwiatów i dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach. Gdy wróciła do Londynu i zobaczyła stolicę w żałobie, na pewno była bardzo poruszona. Jako królowa, która zawsze miała dobry kontakt ze swoimi poddanymi, na pewno dostrzegła, że w sprawie Diany pałac musiał popełnić jakieś błędy. Królowa czuła, że powinni uczyć się od Diany, być bardziej ludzcy w kontakcie z poddanymi. Naród musiał poczuć, że rodzina królewska naprawdę rozumie trudności ekonomiczne i społeczne, przez które przechodzą. Monarchia się zmieniła. Musiała się unowocześnić, aby nadążyć za opinią publiczną i pozostać na czasie. Również po to, by uzasadnić sens swojego istnienia. Na pewno po części to właśnie jej zasługa. Diana praktycznie nie należała do rodziny królewskiej. Myślę, że była sobą. Miała w sobie coś ponad to wszystko. Nie wiem, czy ludzie widzieli w niej członka rodziny królewskiej. Diana stała się czymś większym i to było niezwykłe. Jej rosnące znaczenie stanowiło pewien problem dla rodziny królewskiej. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego. Trzeba pamiętać, że Diana była absolutną ikoną w latach 80. i 90. Jako mała dziewczynka byłam oczarowana królewskim ślubem Diany. Była idealną księżniczką, stale obecną w mediach. Wielu mężczyzn było gotowych paść przed nią na kolana i robić to, co im powie. Była bardzo piękna, ale i sprytna. Umiała sprawić, że mężczyźni robili, co im kazano i była tego świadoma. Pod tym względem była kapryśna i wiedziała, że wystarczy o coś poprosić, a to się stanie. Wykorzystywała to jednak dla dobrych celów. Jej działalność charytatywna była godna podziwu.
Dążenie do perfekcji, którego domaga się nasze społeczeństwo, może doprowadzić człowieka do całkowitego wyczerpania. Presja ta nieuchronnie przekłada się na nasz wygląd. Zaburzenia odżywiania, jak anoreksja czy bulimia, pokazują, że odżywianie można przekształcić w atak na samego siebie. Była naprawdę interesującą, skomplikowaną i bystrą kobietą. Bardzo silną kobietą, która otwarcie mówiła o takich rzeczach jak zaburzenia odżywiania i choroby psychiczne. To również ważna część jej dziedzictwa. Chciała zmienić sposób, w jaki współistniejemy w przestrzeni publicznej. Wskazywała, o czym powinniśmy rozmawiać. Nie była wykształcona, ale była bardzo bystra i z pewnością miała bardzo rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Szybko radziła sobie z ludźmi i z trudnymi sytuacjami. Diana dobrze rozumiała uczucia ludzi i ich problemy, bo sama zmagała się z wieloma. Widziano w niej księżniczkę z bajki, która żyje swoim idealnym życiem, choć ona doskonale wiedziała, że często wcale tak nie było. Rozumiała ludzi, bo sama miała wiele zmartwień. Przejawiała szczególną empatię wobec ludzi cierpiących. Zapewne wynikało to z jej własnego cierpienia. W jakiś sposób przyciągało ją cierpienie ludzi, by jakoś pomóc. Była to głęboko osobista sprawa. Coraz młodsi ludzie stają się bezdomni. W tym roku do Center Point zgłaszały się 11-latki. Niektóre uciekały przed przemocą fizyczną, psychiczną czy seksualną. W jakiś sposób znalazła sposób na zrozumienie tego, co czuli, a tego nie da się udawać. Tę szczególną cechę odziedziczyli William i Harry. Czy to w pracy z wojskowymi, bezdomnymi, czy chorymi na AIDS, mają niezwykłą zdolność do nawiązywania porozumienia z ludźmi, z którymi w innych okolicznościach nie mieliby nic wspólnego. To zasługa ich matki i faktu, że dobrze poznali jej styl pracy. Czuję silną więź z Center Point. To organizacja charytatywna, w którą z pasją zaangażowali się zarówno moja matka, jak i ojciec. To właśnie wtedy, gdy mama została jej patronką, Harry i ja po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym miejscem. Pomogło mi to dostrzec świat, w którym przyszło żyć tak wielu młodym Londyńczykom. Nasze wizyty z mamą zaowocowały zainteresowaniem pracą charytatywną na rzecz bezdomnych. Przykład bezinteresownej pomocy, jaki reprezentuje Center Point, pozostał we mnie i dlatego była to pierwsza organizacja charytatywna, z którą chciałem współpracować. Odkąd zostałem jej patronem, mam zaszczyt być świadkiem wspaniałej pracy wolontariuszy. Bardzo podziwiam odwagę młodych ludzi z Center Point w stawianiu czoła pozornie niemożliwym do pokonania wyzwaniom w ich życiu. Czuję się ogromnie zaszczycony, że mogę być związany z takimi ludźmi i z taką organizacją jak ta. Chętnie zabierała swoich synów do ośrodków dla bezdomnych i zapoznawała ich z kwestiami, na których naprawdę jej zależało, już w młodym wieku, otwierając im na nie oczy. Pokazała im, że mają wyjątkową pozycję, która pozwala zwiększać świadomość ludzi, ale także być postrzeganym jako robiący coś pożytecznego, by poprawić ich sytuację. Dziś jest to częścią ich pracy.
Pod wieloma względami była skomplikowaną młodą kobietą. Z dala od kamer potrafiła być zabawną i rozrywkową osobą. Stale jednak czuła ogromną presję ze strony rodziny królewskiej, społeczeństwa i oczywiście mediów. Trudno było jej pogodzić te wszystkie aspekty swojego życia, aby pozwolić sobie na odrobinę prywatności. Miała bliskie relacje z redaktorami brukowców. Spotykała się z nimi, rozmawiała. Oczywiście chciała mieć ich po swojej stronie. Była wobec nich bardzo otwarta, a ci, którzy jej zdaniem byli po jej stronie, bardzo jej pomagali. Próbując sterować prasą, Diana niekiedy zyskiwała więcej, niż się spodziewała. Miała do tego ogromny talent, ale w przypadku prasy poczucie kontroli jest iluzją. Jeśli próbujesz płynąć na fali, kończysz na dnie. Niemniej bez wątpienia wzięła czynny udział w tych wszystkich wydarzeniach. To musiało się źle skończyć. Była tak popularna, że gazety sprzedawały się głównie dzięki jej zdjęciom. Była najbardziej rozchwytywaną kobietą na świecie. Nawiązała dość nietypową i skomplikowaną relację z ludźmi i z mediami. Z czasem znalazła się w psychologicznie trudnych dla siebie okolicznościach. Jeśli dodać do tego rozpad małżeństwa i poczucie, że ludzie zaczynają wybierać strony, stało się to dla niej trudne. Panowało przekonanie, że książę Karol był starszym gościem, który znalazł sobie niewinną dziewczynę, której wcale nie kochał. Kochał kogoś innego, a to robił jedynie dla monarchii. W rzeczywistości wcale tak nie było. Był tak samo naiwny jak jego młoda narzeczona i tak samo nieprzygotowany do małżeństwa. Powszechnie wiedziano, że Diana panikowała przed ślubem i rozważała ucieczkę. Ale odkryłam, że w rzeczywistości to on się tak zachował. Weszli w ten związek z głębokimi obawami, wiedząc, że to się raczej nie uda. Mimo to on również na początku starał się, aby to wypaliło i przeżyli razem jakieś 2 udane lata małżeństwa. And they probably had about 2 decent years of marriage. Na wieść o śmierci Diany książę Karol okazał wielkie współczucie wobec swoich synów. Postawił ich na pierwszym miejscu i było to widać po jego zachowaniu podczas podróży do Paryża po ciało Diany. Nie chciał, by wozili ją ludzie z zakładu pogrzebowego. Był ogromnym wsparciem dla Williama i Harry'ego. To było poruszające. Dla nich musiało to być bardzo trudne ze względu na całe zamieszanie, płacz i krzyki tłumów. Ale poradzili sobie z tym doskonale. Harry wyznał, że latami borykał się z problemami psychicznymi, które wynikały ze śmierci matki, którą stracił w wieku 12 lat. Udział w kondukcie pogrzebowym był dla niego traumatyczny, a uporanie się z żałobą zajęło mu ponad 20 lat, które spędził chowając głowę w piasek. Stanowiła swoisty symbol kobiecości. Podejrzewam, że miała znacznie większy wpływ na kobiety niż na mężczyzn. Jej trudności w małżeństwie były dość nietypowe, ze względu na to, kim był jej mąż. Była niepewną siebie kobietą, być może traktowaną protekcjonalnie, niebraną na poważnie, która stawiała czoła przeszkodom i ludziom, którzy wyśmiewali się z niej.
Jej sukces pokazał kobietom, że będąc silną, można przezwyciężyć trudności stawiane na naszej drodze, nawet przez struktury władzy czy establishment. Diana była postrzegana jako pokrzywdzona kobieta. Żadna kobieta nie powinna być wprowadzana w tego rodzaju rolę publiczną bez systemów wsparcia, bez realnego wglądu w to, czego może się spodziewać. Była młoda i naiwna, ale szybko nauczyła się wykorzystywać to, czym dysponowała i stała się mistrzynią manipulacji w mediach, czego on nigdy nie osiągnął. Dzień dobry. Książę Filip bardzo się starał. Pisał do niej listy. Starał się zapobiec rozpadowi jej małżeństwa. W pewnym sensie nie można było jej pomóc. Znaleźli się też ludzie, którzy być może nie kierowali się jej dobrem, a których słuchała, co okazało się tragiczne w skutkach. Nigdy nie powinna była angażować się w sprawy Fayedów, ale to zrobiła. Próbowałem ją ostrzec, by się z nimi nie wiązała i nie udało mi się. Koniec końców bardzo trudno jest powstrzymać kogoś, kto podąża ścieżką ku własnej zagładzie. Myślę, że nikt poza Doudim Fayedem i jego rodziną nie traktował tego związku poważnie. Być może dobrze się bawiła. Być może chciała pokazać Karolowi, że radzi sobie bez niego. Nie sądzę, aby było to skierowane przeciwko rodzinie królewskiej. Chociaż pewnie cieszył ją fakt, że zdenerwowało to ludzi. Diana zapewne dobrze wiedziała, że rodzinie królewskiej to się nie spodoba. Może to był jeden z powodów, dla których zgodziła się pojechać z Fayedami na wspólne wakacje w 1997 roku. Miała inne propozycje wyjazdów, ale pojechała z Mohamedem i jego rodziną. Plątała się w coś, co mogło się dla niej źle skończyć. I tak zresztą się stało. Wątpię, by miała jakikolwiek plan na swoje życie osobiste. Jej miłość do Hasnata Khana, pakistańskiego lekarza, spełzła na niczym, a Dodi Fayed był ewidentnie drogą donikąd. W jej życiu osobistym niewiele się działo. Jej wielką ambicją było rzucanie światła. Tyle mogła zrobić. Nie była politykiem, choć czasem politycy zarzucali jej, że zachowuje się jak polityk. Zwłaszcza w kwestii min lądowych oskarżano ją o wtrącanie się w sprawy, które jej nie dotyczyły. W rzeczywistości podeszła do kwestii min bardzo humanitarnie. Chciała zwrócić uwagę na coś, co osobiście ją martwiło. Pojechała tam i przeszła przez pole minowe. Podawała rękę trędowatym. Pocieszała ludzi umierających na AIDS. Oprócz słów nie szczędziła pieniędzy. W dzisiejszych czasach mamy wielu celebrytów i osób publicznych, którzy idą w jej ślady, wykonując wspaniałą pracę charytatywną i wykorzystując swoją pozycję, aby rzucić światło na różne sprawy.
Musimy pamiętać, że kiedy Diana to robiła, naprawdę łamała konwenanse i wkraczała na nieznane dla członka rodziny królewskiej obszary. Diana była niezwykła. Nie należała do żadnej klasy. Nie miała obsesji na punkcie pieniędzy. Dziś ludzie myślą, że pieniądze są najważniejsze, ale nie dla niej. Uważała, że ważniejsze jest człowieczeństwo. Sprawy, w które się angażowała, były na ogół niepopularne. Ale spójrzmy, jak duży postęp dokonał się w walce z AIDS. Miała również wielki wpływ na działania rządu w kwestii min lądowych. W niektórych przypadkach wyprzedziła swoje czasy. Aktywnie działała na rzecz pomocy humanitarnej. Dla rodziny królewskiej było to coś nowego. Traktat podpisany tuż przed jej śmiercią doprowadził do niemal całkowitego zakazu używania min. Teraz Harry stara się, by do 2025 roku nie było ich już wcale. Bez wątpienia w ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto bardzo wiele. Miny lądowe nadal są politycznie toksyczną bronią w oczach całego świata. Ogromne magazyny rządowe zostały zniszczone, a produkcję tej broni praktycznie wstrzymano. Skalę jej dokonań widać tak naprawdę dopiero teraz. Dziś widzimy, jak niezwykłe było to, co osiągnęła. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, jakie zrobiła, była wizyta w hospicjum dla osób umierających na AIDS w 1987 roku. Przytuliła pacjenta chorego na AIDS w czasach, gdy samo zbliżenie się do takiej osoby było uważane za wyrok śmierci. To bardzo zmieniło podejście do całej sprawy. Dla członka rodziny królewskiej odwiedzenie ośrodka pełnego ludzi zarażonych wirusem HIV, na ogół wykluczanych wówczas przez społeczeństwo, musiało być szokujące. W 1987 roku przełamała tabu związane z AIDS. Sam widziałem, jak podawała dłoń tym nieszczęsnym młodym mężczyznom w szpitalu Middlesex, którzy wkrótce zmarli. Zrobiła to bez rękawiczek. W tamtych czasach rodzina królewska założyłaby białe rękawiczki. Przed przybyciem księżnej Diany spodziewano się, że założy rękawiczki, lecz ona tego nie zrobiła. Czułem, że tego nie zrobi. Znała fakty dotyczące tej choroby. Nie mogła przyspieszyć badań nad AIDS, ale mogła pomóc w zwróceniu uwagi na problemy społeczne związane z tą chorobą i pozyskać ogromne sumy, co przez lata czyniła. To niezwykłe, że przytulała ludzi, podczas gdy rodzina królewska trzymała się 1,5 metra od nich. Mogłeś jedynie się ukłonić i pozwolić im przejść. Łamała wszystkie tabu. W tamtych czasach nie było tak oczywiste, czy można dotknąć pacjenta z AIDS, czy nie. Kiedy ludzie zobaczyli, jak przytula takiego człowieka, zrozumieli, że to nic złego. HIV nie czyni ludzi niebezpiecznymi. Można im uścisnąć dłoń i przytulić. Oni tego potrzebują. Ta naturalność i szczerość u Diany była niesamowita. Podejście księcia Williama i Harry'ego przypomina kontrowersyjną działalność ich mamy sprzed 20 lat. HIV był wyrokiem śmierci. Leczenie nie było powszechnie dostępne w krajach rozwiniętych, nie mówiąc o krajach biednych. Stygmatyzacja powstrzymywała osoby zarażone przed rozmową o swoim stanie zdrowia. Ludzie bali się wejść do szpitala i poprosić o test. Jednak dzięki pracy ludzi takich jak Nelson Mandela, Elton John czy moja mama, księżna Diana, poczyniliśmy ogromne postępy w walce z HIV. William i Harry musieli pogodzić się z wizerunkiem ich matki kreowanym przez prasę, na który nie mieli żadnego wpływu. Mogli tylko patrzeć, jak byli kochankowie sprzedawali jej listy. Inni wspominali, jak pracowali z Dianą.
Jeszcze inni wyznawali jej miłość. Wszyscy chcieli na niej zarobić, a jej synowie mogli jedynie się temu przyglądać. Harry całkiem niedawno mówił o tym, że w przeszłości odczuwał dyskomfort związany ze swoją pozycją. Nie chciał żyć w złotej klatce. Jednak Harry i William zrozumieli swoją władzę i dostrzegli, że mają wyjątkową platformę, dzięki której mogą szerzyć swoje przesłanie i posłużyć jako broń miękkiej dyplomacji. Mogą dotrzeć do znacznie szerszej grupy odbiorców niż przeciętny celebryta. Zapytałem księcia Williama, czy kupuje tę teorię, że w pewnym sensie Diana wpakowała się w kłopoty przez próbę podjęcia walki z mediami. Nazwał to manipulacją. Wyznał mi, że wie, iż dochodziło do manipulacji. Jego matka była bardzo osamotniona, bezbronna i słabo chroniona, gdy jej małżeństwo zaczęło się psuć. Było mu naprawdę ciężko, ponieważ czuł, że rolę obrońców mogliby wziąć na siebie on i Harry, gdyby tylko byli starsi. To mogłoby się udać, bo jako dorośli sami poznali, na czym polega to życie w złotej klatce, którego boleśnie doświadczyła ich matka. Myślę, że czują, że została wykorzystana i skrzywdzona. Byli bardzo wyrozumiali, biorąc pod uwagę, że ich matka została dosłownie zagoniona na śmierć. Ich życzliwość i współczucie, które okazują, są naprawdę niezwykłe. W pewien sposób niszczyła rodzinę królewską. Nie chodzi tu o celowe lub bezpośrednie działanie. Była monarchistką, lecz jej intencją było upewnienie się, że książę Walii nigdy nie zostanie królem, o czym świadczy wiele jej wypowiedzi i pomocy udzielanej niektórym dziennikarzom i biografom. Diana wypowiedziała się na temat predyspozycji Karola na króla w niesławnym wywiadzie, który przeprowadził z nią Martin Bashir. Później mogła żałować niektórych słów, które wypowiedziała w tym dokumencie, choćby dlatego, że zraniły one jej synów. Nie powiedziała, że nie chce, aby Karol został królem. Stwierdziła, że jej zdaniem on może nie chcieć nim zostać, co było dość złośliwym zagraniem. Potrafiła sprytnie wplatać drobne uwagi w swoje publiczne wypowiedzi, które potem wyłapywano. Ten komentarz miał największą siłę rażenia. Znała zupełnie inną stronę Karola niż my wszyscy. Myślę jednak, że wiele z tego, co mówiła, było podsycone gniewem i urazą. Wiedziała, że sam Karol myśli o usunięciu się z linii sukcesji. Sądzę, że tego nie przemyślała. Przecież w takich okolicznościach to jej syn byłby zmuszony do przedwczesnego objęcia tronu, a żadna matka nie chciałaby tego dla swojego syna. Wiedziała jednak, że może to mocno uderzyć w Karola i tak właśnie się stało. Od tamtej pory walczy z myślą, że tak naprawdę nie chce tej roli dla siebie. Karol się zmienił. W 1997 roku nie był specjalnie lubiany. Uchodził za mężczyznę, który postanowił oddalić się od tej niezwykle pięknej i wrażliwej, wciąż młodej kobiety. And yet, 20 years later, he has become a figure 20 lat później stał się postacią cieszącą się znacznie większym uznaniem niż kiedykolwiek wcześniej, a jego poglądy na kwestie środowiskowe i społeczne są postrzegane jako wyprzedzające epokę pod wieloma względami.
about humanity are seen to be no longer behind the times, but in many ways ahead of the times. Wpływ Karola na jego synów jest często pomijany. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że Diana sama zajmowała się wychowaniem Williama i Harry'ego. Tymczasem odkąd William i Harry skończyli 12 i 15 lat, dorastali bez matki. Świetna robota. Dziękuję, chyba zasłużyłem. Cicho, prawie spadam z konia, podbijając ci piłkę, a ty pudłujesz, łamago. Jasne. Łamago? To nie przekleństwo. Jesteś pewien? Tak, nie chciałem go obrazić. Nie zaczynajcie. Chciał. Dobrze, Harry, zrozumieliśmy. To, jakimi ludźmi są dzisiaj, w dużej mierze zawdzięczamy Karolowi. Jest on często pomijany jako rodzic. Musiał wcielić się w rolę obojga rodziców w najtrudniejszych okolicznościach. Nie było to łatwe i zasługuje na więcej uznania. Jedyną rzeczą, która łączyła Dianę i Karola, było to, jak chcieli wychować synów. Diana była bardzo piękna i fotogeniczna. Była tego świadoma i wiedziała, jak pozować do zdjęć, aby nie było w tym nic sztucznego. Darzyła ludzi wielką sympatią i zachęcała ich, by rozmawiali z nią o swoich problemach. Naprawdę, okazywała im wiele współczucia. Istnieją miliony zdjęć księżnej Diany, ale są wśród nich zdjęcia wyjątkowe, jak to, na którym trzyma za rękę chorego na AIDS mężczyznę, czy to, na którym spaceruje po polu minowym. Lub słynne zdjęcie, na którym ma na sobie tę niesamowitą czarną sukienkę w noc, gdy książę Karol udzielał ważnego wywiadu w telewizji. Następnego dnia znalazła się na pierwszych stronach gazet, wyglądając oszałamiająco. To nie była manipulacja, to było instynktowne działanie. Wiedziała, jaką moc ma obraz. Wiedziała, jak stworzyć wizerunek empatycznej osoby, który tak naprawdę był prawdziwy. Dla tych, którzy dopiero poznają jej historię, jest to fascynujące. Oto niesamowicie piękna, czarująca kobieta, która wiodła niezwykłe życie i wywarła ogromny wpływ na świat. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzisiejsi 20-latkowie naprawdę chcą ją lepiej poznać. Chcą usłyszeć o jej życiu i dziedzictwie i przekonać się, o co tak naprawdę całe to zamieszanie. Ciężko jest im wyobrazić sobie kogoś tak sławnego przed erą Kardashianów, w czasach przed mediami społecznościowymi. Była jedną z pierwszych wielkich ikon naszego życia. Śmierć księżnej Diany sprawiła, że rodzina królewska straciła nieco na znaczeniu. Królowa obecnie chętniej pije herbatę z pielęgniarkami, niż odwiedza salę konferencyjną. Z pewnością nastąpiły również inne zmiany, które były napędzane oddolnie ze względu na wpływ Diany. Opinia publiczna zażądała, aby rodzina królewska zmieniła sposób, w jaki podchodziła do swojej roli.
Współczesna rodzina królewska bardzo różni się od tej sprzed 20 lat. Żyjemy w czasach, w których większość instytucji, niezależnie od tego, czy są to banki, parlament, politycy czy gwiazdy sportu, niemal całkowicie straciły reputację. Wydaje się, że monarchia przełamała ten trend. Udało się to jednak w dużej mierze dzięki postawie królowej. Nastąpił swego rodzaju proces adaptacji. Być może stało się tak przez te wszystkie naprawdę złe rzeczy, które spotkały rodzinę królewską. Połączenie Annus Horribilis królowej, śmierci Diany i tego strasznego tygodnia, w którym wszystko wydawało się sypać, sprawiło, że w pewnym sensie się dostosowali. Odrobinę, nie przesadnie, ale wystarczająco, by znaleźć się w znacznie lepszym miejscu. To ciekawe, dużo się o tym mówi. Społeczność bardzo się rozwinęła. William, Harry i Kate wspólnie zainicjowali akcję Heads Together, która ma na celu upamiętnienie księżnej Diany. William mówił o tym, że wciąż jest to dla niego trudne, mimo iż minęło już 20 lat. Jednak poprzez swoją działalność w Child Bereavement UK zachęca innych ludzi do mówienia o swoich utraconych bliskich, aby poradzić sobie z tą stratą. To właśnie on skłonił księcia Harry'ego do szukania pomocy, by uporać się z chaosem, jaki zapanował w jego życiu. Książę Harry bardzo długo nie mówił otwarcie o śmierci swojej matki. William i Harry, tracąc matkę w tak młodym wieku, co zawsze jest bardzo trudne dla młodych ludzi, mieli słabe punkty. Nierozwiązane problemy w ich psychice wychodzą na jaw teraz, a oni chcą spróbować je rozwiązać. Fakt, że ich matka była tak elokwentną osobą, pomógł im nabrać pewności siebie i poczuć, że mogą publicznie mówić o swoich psychicznych i emocjonalnych trudnościach. Rozmowa pomaga uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami. Przeciwieństwem rozmowy jest izolacja i strach. Czasami musimy wyrzucić coś z siebie. To nic złego, że czasami czujemy się przytłoczeni lub smutni. Każdy tak ma. William i Harry zdecydowali się zaangażować charytatywnie dlatego, że były to kwestie, którymi się zajmowała. Fakt, że Harry zainteresował się minami lądowymi, a w szczególności organizacjami charytatywnymi w Afryce, które byłyby bardzo bliskie sercu Diany, wynika po prostu z tego, że jest jej synem. Żaden z chłopców, choć byli bardzo otwarci w wywiadach, których udzielili na temat Heads Together, nigdy nie wspominał, że ich matka cierpiała na problemy ze zdrowiem psychicznym, depresję, bulimię. Nie trzeba być psychologiem, by zrozumieć, że po tylu latach traumy i żałoby, które przeżywali na oczach ludzi, taka inicjatywa poświęcona zdrowiu psychicznemu i większej otwartości na takie tematy jak depresja będzie czymś dobrym dla ich obu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasza trójka wiele się nauczyła. Im więcej mówimy o tym wszystkim, tym więcej jako społeczeństwo możemy zdziałać, aby wspierać się nawzajem. Temat Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w tym roku idealnie pasuje. Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich.
Dla nas oznacza to działanie zanim to, przez co ludzie przechodzą, stanie się poważniejsze. Takim wsparciem może być zwykła rozmowa, wysłuchanie kogoś lub skierowanie go do specjalisty. To może niewiele, ale ma kluczowe znaczenie. Akcja na rzecz zdrowia psychicznego była świetnym pomysłem. Napisałem artykuł w czasie, gdy po raz pierwszy się w nią zaangażowali. Na początku irytowało mnie to, że oni mogą zaangażować się w każdą sprawę dzięki temu, kim są. Zyskują rozgłos, są nagłaśniani. Ale w przypadku kampanii na rzecz zdrowia psychicznego byłem absolutnie zachwycony. To naprawdę pomaga. Oczywiście, jeśli robi się to dobrze. Kampania Heads Together była absolutnie genialna i zdecydowanie coś zmieniła. Czy zaangażowano by ich w tę kampanię, gdyby ktoś inny był ich matką? Trudno powiedzieć. To część jej dziedzictwa. To droga, którą wybrali. I mam nadzieję, że pozostaną na niej przez długi czas. Możliwe, że Harry chciał nawiązać kontakt z organizacją charytatywną zajmującą się zdrowiem psychicznym, by publicznie przyznać się do swoich problemów. Czuł on bardzo mocno, że jeśli ma stanąć na czele tej kampanii i zachęcić innych do otwartości i mówienia o swoich własnych problemach, sam musi się otworzyć i być szczery. Czyniąc to, wykazał się niezwykłą odwagą. William, Kate i ja zaczęliśmy tę kampanię, ponieważ widzimy strach przed osądem, stygmatyzację i staroświeckie uprzedzenia. Zbyt wiele osób milczy na temat swoich problemów psychicznych. Dostrzegliśmy, że strach przed mówieniem o problemie często oznacza jego szybką eskalację. Dlaczego o problemach psychicznych mówi się najczęściej wtedy, gdy ludzie już cierpią? Stigma cannot and must not be the reason we shy away from equipping ourselves and our families for the day that a dark cloud may appear. Dziedzictwo Diany to połączenie tego, czego ludzie by chcieli, i tego, czym ono jest w rzeczywistości. To, czego ludzie by chcieli, to inteligencja emocjonalna, nowoczesność. W rzeczywistości chodzi o skomplikowaną w oczach ludzi kobietę i kogoś, kto był i pozostanie na zawsze ikoną. Dała przykład prawdziwego współczucia, w przeciwieństwie do ludzi, którzy wygłaszają puste deklaracje. To ważne dziedzictwo, a dzisiejsi politycy poważnie zawodzą w tej kwestii. Z jednej strony była ikoną mody, stylu, niezwykle piękna i pełna wdzięku. Ale być może to jej współczucie jest tym, co naprawdę przetrwało próbę czasu. Ludzie wspominają, że gdy wchodziła do pokoju, dosłownie go rozświetlała. Szczerze pocieszała ludzi i sprawiała, że czuli się wyjątkowo, nawet jeśli przechodzili przez niezwykle trudne chwile. To właśnie za to większość ludzi ją pamięta. Jej dziedzictwem są jej synowie i ich praca, którą dziś kontynuują. To William zwrócił uwagę na młode pokolenie, które tak naprawdę nie zna Diany i nie wie, jak wiele osiągnęła. Rzuciła światło na kwestie, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte i zaniedbane. Dziedzictwem Diany jest sposób, w jaki zmieniła monarchię. Z surowej, odosobnionej instytucji w znacznie bardziej przyjazną, bardziej autentyczną. Tworzoną przez młodych ludzi, którzy potrafili radzić sobie z problemami, z którymi borykali się wszyscy. Udało im się to osiągnąć bez naruszenia prestiżu rodziny królewskiej.
every man and every woman. And yet they did that without losing the dignity of the office of the royal family. Największym dziedzictwem Diany są jej synowie, którzy wyrośli na doskonale ułożonych młodych ludzi, tak podobnych do swojej matki. To jej osoba będzie kształtować wizerunek rodu Windsorów w XXI wieku. Nastąpiła fundamentalna zmiana. Monarchia będzie znacznie bardziej opiekuńcza i zaangażowana. Być może skromniejsza i bardziej kameralna, ale bardziej znacząca. Język, którym mówią chłopcy, jest językiem zwykłych Brytyjczyków, co tylko zwiększy zainteresowanie monarchią, a także zapewni jej przetrwanie. Monarchia musi się zmienić, dostosować do nowych czasów i okoliczności. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytała Agnieszka Postrzygacz.